Szukając śladów polskiej samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, przybyliśmy do Norwegii. Tutaj wydarzyła się tragedia. Poznaliśmy historię zatopienia polskiego niszczyciela ORP Grom i ocalonego przez grupę norweskich muzyków polskiego pomnika. Zespół kieruje się do Björkvik, gdzie w 1940 roku samodzielna brygada strzelców podhalańskich po raz pierwszy starła się z wrogiem. W międzyczasie pojawia się ciekawa propozycja, która sprawia, że ekipa postanawia zboczyć z wytyczonej wcześniej trasy. Pomimo że operacja Weserübung okazała się sukcesem, to bardzo szybko okazało się, że ludziom Dietla nie uda się zdobyć pobliskiego lotniska w Baudros i Ofotfjord cały był kontrolowany przez Royal Navy. Wobec tego żaden statek dostawczy z posiłkami, amunicją, zapasami nie mógł wpłynąć. Dlatego sytuacja ludzi Dietla stała się krytyczna i 12 kwietnia zameldował on przez radio, że pobliskie jezioro Hartwig jest kompletnie zamarznięte i mogłoby się nadać jako lądowisko dla samolotów. Wiadomo, ile dokładnie było tych samolotów? Utworzono specjalną grupę bojową z 3. eskadry 102 Kampfgruppe, złożoną z 13 Junkersów Ju-52, 3-silnikowych transportowców, które zostały wysłane mając na pokładzie zapasy, dodatkowych 60 ludzi i lekkie górskie działa typu Skoda. 11 z nich dotarło do jeziora, 2 gdzieś tam się po drodze zgubiły. Te, które lądowały, w większości lądowały na nosie i były w złym stanie, natomiast w kilku z nich załogi kazały cofnąć się wszystkim pasażerom na tył, wziąć cały ciężar, przerzucić na tył i udało im się z sukcesem wylądować na powierzchni jeziora. Aha. A co się z nimi stało później tam, wiadomo dokładnie? Dalej po rozładowaniu zostali spostrzeżeni przez lotnictwo, najpierw norweskie, później brytyjskie i obłożeni bombami. Do tego nadeszły roztopy i zaczęły się robić kałuże. W związku z tym ludzie Dietla zgonili lokalną ludność, aby zbudowali prowizoryczny pas, tak żeby samoloty mogły wystartować. Problemem był oczywiście brak paliwa. W związku z tym zlano z baków wszystkich samolotów paliwo do 2 jedynie najlepszych maszyn. Jedna z nich wystartowała, niestety zryła ten pas tak, że ta druga już nie mogła. Czyli to była tak jakby droga w jedną stronę tych samolotów. One nie miały paliwa na powrót? Zakładano, że później jeszcze dolecą samoloty z paliwem, tak? Natomiast do tego nie doszło. No tylko ten jeden, który się wzniósł, wrócił cało, choć zgubił drogę i miał międzylądowanej w środkowej Szwecji, ale Szwedzi jako kraj neutralny, przychylny Hitlerowi, zwrócili go Niemcom. Reszta z nich została na jeziorze I zatonęła zapewne, tak? Część z nich miała niby zostać scholowana przez Norwegów, żeby być użyta przez nich, zezłomowana. Wiemy, że kilka z nich wyciągnięto w latach 80., trafiły do muzeum. Z mojej wiedzy wynika, że przynajmniej 5 z nich jeszcze tam jest. Znamy ich położenie, kto się lokalizował w jakiś sposób? Dokładnie, z badania z mojej wiedzy wynika, że tu przy ujściu tej rzeczki na dość niewielkiej głębokości znajduje się jeden z nich. Pomysł jest taki, że moglibyśmy wykorzystać lód na jeziorze i spróbować dostać się do nich, tak żeby zlokalizować je pod lodem. Co ty myślicie? No, zależy też jaka nieprzejrzystość tej wody, bo jeśli będzie urwisty wiatr i tak dalej, to myślę, że może być to zbytnio woda zamącona i może być mało widoczna. Ale jest to całkiem dobry plan, żeby także, że tak powiem... Plan doskonały, zakładając, że będzie lód. Dobra, robimy to. Gdy wieść o zniszczeniu całej flotyli Kriegsmarine pod Narvikiem dotarła do kancelarii III Rzeszy, Hitler wpadł w panikę. Kolejne meldunki były jeszcze gorsze. Dietlowi nie udało się zająć pobliskiego lotniska, ani zabezpieczyć linii kolejowej. Jego Gebirgsjäger byli teraz kompletnie odizolowani daleko na północy. Führer w napadzie szału nakazał wycofanie wojsk z Narviku, jednak wówczas nadeszły krzepiące wiadomości o pierwszych sukcesach Luftwaffe.
Najbliższym lotniskiem w rękach Niemców było oddalone od Narviku o 1000 km Oslo. Tam wyznaczono międzylądowanie dla 13 samolotów transportowych Ju-52 załadowanych baterią 4 lekkich dział górskich Skoda 75 mm wraz z 60 artylerzystami i 300 pociskami. Za lądowisko miała posłużyć zamarznięta tafla jeziora Hartwig. 11 maszyn dotarło do celu, lecz większość rozbiła się przy lądowaniu. Ładunek jednak skutecznie dostarczono. Kolejne Ju-52, wysłane dzień później, by dostarczyć paliwo na powrót, nie miały już możliwości wylądować. Wówczas postanowiono przenieść w kanistrach pozostałe paliwo do 2 nieuszkodzonych maszyn i wystartować. Norweskim jeńcom nakazano zbudować prowizoryczny pas startowy. Pierwsza próba się nie powiodła. Kilka dni później próbę powtórzono, a jednemu z Junkersów udało się wznieść i dotrzeć bezpiecznie do Szwecji. Po porażce na jeziorze Hartwig dowództwo Luftwaffe zaniechało dalszych transportów. Generał Dietl zajął przygraniczną stację przeładunkową Bjordfjell, jednak z neutralnej Szwecji mógł otrzymywać koleją jedynie żywność i leki. Broń, amunicja i posiłki docierały odtąd w formie sporadycznych zrzutów i brawurowych lądowań hydroplanów. Docieramy nad jezioro Hartwig w poszukiwaniu śladów feralnego lądowania niemieckich Junkersów z 13 kwietnia 1940 roku. Idąc, rozglądamy się za śladami tych wydarzeń, które mogły przetrwać do dzisiaj. Jeśli szczęście nam dopisze, znajdziemy pod lodem jeden z wraków, który zgodnie z naszymi wcześniejszymi badaniami powinien znajdować się nieopodal brzegu. Wow! Aha. No to chyba dalej nie pójdziemy. No nie wygląda to dobrze. O, dzięki. Bez rakiet, Bez rakiet nie damy rady. ale Co teraz robimy? teraz możemy użyć drona. Na obrazie z drona widać dobrze taflę jeziora. Przypadkowy układ śniegu na jego powierzchni sprawia, że oczami wyobraźni można ujrzeć prowizoryczne pasy startowe. W pobliżu przypuszczalnej lokacji wraku niestety lód się już roztapia. Widzieliście, jak to wygląda? Jaka decyzja, to robimy? No, nie damy rady chyba, tak? Bez rakiet, jak widać, do jeziora nie dojdziemy. Przy ujściu rzeki nie ma praktycznie w ogóle lodu. Dalej jest lód, ale pokryty śniegiem, nieprzezroczysty. Dron nic nie zobaczy. Na lód nie wejdziemy. Nie ma szans zweryfikowania położenia samolotu. No, trzeba będzie tu wrócić. Inny termin i wracamy. Okej. Jestem rozczarowany, nie tak to sobie wyobrażałem. Myślałem, że wejdziemy na lód i uda nam się zobaczyć wrak Junkersa 52. Tymczasem byliśmy niedostatecznie przygotowani i wczesne wiosenne roztopy spłatały nam psikusa. No trudno, tym razem się nie udało. Trudne warunki i brak specjalistycznego wyposażenia zmusiły nas do odwrotu. Takim samym arktycznym realiom musiała kiedyś stawić czoła polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić tu ponownie latem. Niestety nie udało nam się dotrzeć do wraku jednego z Junkersów Ju-52 na jeziorze Hartwig, ale w lokalnym muzeum odnaleźliśmy statecznik jednego z tych Junkersów, który został wydobyty i umieszczony tutaj na ekspozycji, więc przynajmniej możemy dotknąć tego kawałka historii. W latach 80. połowę Ju-52 z jeziora Hartwig wydobyto i odrestaurowano. Można oglądać je dzisiaj w muzeach. 5 z nich nadal pozostało w jeziorze, niektóre wciąż czekają na odnalezienie.
W noc z 7 na 8 maja polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich ląduje na wyspie Hinnoja. Trwa nadal jeszcze surowa, podbiegunowa zima, mróz sięga -15 stopni. W blasku polarnej zorzy krajobraz Lofotów wygląda ponuro i posępnie. Archipelag od strony lądu oddzielają zamknięte zewsząd skalistymi ścianami gór fiordy, o szczytach spowitych bielą wiecznych lodowców. Trudne warunki atmosferyczne powodują problemy z wyładunkiem, który trwa niemal przez tydzień. Polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich generała Bohusza Szyszko zostaje podporządkowana francuskiemu korpusowi ekspedycyjnemu generała Betuarta. Dowództwo nad wszystkimi siłami lądowymi przejmuje brytyjski generał porucznik Claude Auchinleck, a dowodzenie nad całością norweskiej operacji admirał floty Lord Cork. Skomplikowana struktura dowodzenia oraz bariery komunikacyjne pomiędzy dowódcami poszczególnych nacji miały wkrótce okazać się tragiczne w skutkach. W tym czasie generał Fleischer przegrupowuje siły norweskie w dwie brygady, 6. i 7. Dołączają do nich francuskie bataliony, 6. i 14 Chasseurs Alpins, podczas gdy 12. wraz z brytyjskim batalionem South Wales Borderers zostaje przerzucony na półwysep Ankenes. Bateria angielskich 25-funtowych dział zagraża niemieckiej przeprawie, dlatego Dietl wysyła im naprzeciw dwie silne kompanie Gebirgsjäger. Zarówno Londyn, jak i Paryż naciskają na szybkie rezultaty. W tej sytuacji dowództwo alianckie postanawia najpierw zająć osadę Bjergvik i odciąć Niemców od składów zaopatrzenia w Elvegortsmen. Operacja miała być przeprowadzona w formie desantu morskiego wspartej czołgami 13,5 Brygady Legii Cudzoziemskiej oraz jednoczesnego natarcia z północy brygad norweskich i francuskich Chasseurs Alpins. Do akcji ma też dołączyć polski 2. Batalion Strzelców Podhalańskich. Przestarzałe francuskie radiostacje zawodzą i do Polaków nie dociera informacja o planowanym dla nich transporcie morskim. W nocy 12 maja 2. Batalion Strzelców Podhalańskich wraz z plutonem norweskich narciarzy wyrusza pieszo na półwysep Ojord. Polacy torują sobie drogę przez księżycowy krajobraz, sięgających do kolan zaspach, dźwigając moździerze, CKM-y i amunicję. Po północy do maszerujących docierają odgłosy kanonady. To sprzymierzeni uderzyli już na Bjergvik. Atak rozpoczął potężny ostrzał artyleryjski z pancernika HMS Resolution, 2 krążowników i 5 niszczycieli. W tym czasie barki i łodzie wysadzają 1. Batalion Legii Cudzoziemskiej na zachód od Bjergvik. 2. batalion zostaje wysadzony pod Medby, ale zostaje od razu zepchnięty z plaży przez potężny ogień broni maszynowej. Wtedy barki desantowe dostarczają na plażę francuskie czołgi, które rozpoczynają ostrzał niemieckich pozycji. Niemiecki batalion morski wycofuje się w panice, porzucając ciężki sprzęt. Czołgi ruszają w pościg, a wraz z nimi legioniści, którzy wdzierają się między zabudowania i na teren magazynów wojskowych. Pułkownik Windisch nakazuje całej grupie odwrót. Batalion oraz 2 kompanie strzelców górskich prowadzą skuteczne działania osłonowe na północy. Wyczerpany całonocnym marszem polski 2. batalion wkracza do Bjergviku dopiero nad ranem, przeganiając ostatnie niemieckie placówki. Dowództwo alianckie w końcu zdecydowało się na śmiały ruch na lądzie i przygotowano się do ataku na osadę Bjergvik. Rozpoczął się on o północy 12 maja od ostrzału artyleryjskiego Royal Navy na zabudowania Bjergviku, a następnie barki desantowe wysadziły na brzeg legionistów z 13,5 Brygady Legii Cudzoziemskiej wspartych 5 czołgami H-35, ruszyli w kierunku zabudowań, aby ostrzelać Niemców. W tym czasie 2. Batalion Strzelców Podhalańskich szedł przez te wzgórza z celem obejścia Niemców od północnego wschodu, tak aby zaatakować ich od flanki. Niestety złe warunki pogodowe sprawiły, że Polacy dotarli na sam koniec starcia nad ranem. W tym samym czasie francuscy strzelcy z Chasseurs Alpins we współpracy z 6. Dywizją Piechoty Karla Gustawa Fleischera mieli odciąć Niemcom drogę ucieczki od strony północnego zachodu. Niestety nieporozumienie pomiędzy dowództwem francuskim i norweskim spowodowało, że nie udało się zamknąć tej luki na czas i Niemcy wykorzystali to, wycofując się dalej na zachód. Niemniej Bjergvik został odbity, akcja zakończyła się sukcesem i teraz już wszyscy mogli przygotowywać się do głównego desantu, do ataku na Narvik. Francuski korpus ekspedycyjny do Skandynawii składał się z 3 wielkich jednostek. Francuskiej Brygady Wysokogórskiej, która z kolei składała się z 2 półbrygad. 5., która walczyła w okolicach Namsos, i 27., która walczyła w rejonie Narviku.
Kolejną jednostką była 13. Półbrygada Legii Cudzoziemskiej, złożona z ochotników z kampanii marokańskiej. Byli to ludzie ze wszystkich narodowości, w tym także Niemcy, Austriacy, było też sporo Polaków i Włochów. Oraz oczywiście z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Jak wiemy, Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich nie posiadała też czołgów ani organicznej artylerii. W związku z tym do korpusu ekspedycyjnego dołączono jednostki francuskie. Była to 342 Kompania Autonomicznych Czołgów oraz druga grupa artylerii, która miała wspierać działania brygady. Desant na Bierkwik był pierwszą w historii operacją wojskową z użyciem barek desantowych. Royal Navy dysponowało 4 szturmowymi barkami desantowymi typu LCA. Każda była wyposażona w 2 silniki Forda V8 o mocy 65 koni i uzbrojona w RKM. 19 mm pancerz skutecznie chronił przed wrogim ostrzałem z brzegu. Barki sprawnie pokonały dystans 32 km dzielący je od brzegu i wysadziły na plaży 120 żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, którzy uchwycili przyczółki i zabezpieczyli lądowanie głównych sił. Czołgi załadowano na specjalne barki przeznaczone do transportu pojazdów motorowych. Odbywało się to z pokładu pancernika Resolution, gdyż on jako jedyny posiadał dostatecznie mocny dźwig. Jedna z barek zatonęła wraz z czołgiem w wyniku wypadku przy załadunku 2 dni wcześniej. Pozostała tylko jedna nowoczesna barka LCM Mark I, która pierwsza dotarła do brzegu. Po niej zaś 2 barki motorowe starszego typu MLC. 342 Samodzielna Kompania Czołgów Bojowych posiadała 15 czołgów lekkich Hotchkiss H-35. Czołgi te zostały poddane modernizacji w 1939 roku. Otrzymały nowe silniki, większe zbiorniki paliwa i nowe działa SA-18 kaliber 37 mm. Nowe 6-cylindrowe silniki o mocy 120 koni pozwalały im rozwijać prędkość 36 km na godzinę. W arktycznym terenie prędkość ta jednak malała kilkukrotnie, a czołgi często grzęzły na plażach, w zaspach czy w zaporach. Niemniej podczas desantu spełniły dobrze swoje zadanie, przełamując linię wroga. Niemcy nie posiadali broni przeciwpancernej, a 40 mm pancerz skutecznie chronił załogę przed pociskami z broni maszynowej. Ogromne znaczenie miał tu efekt psychologiczny. Marynarze ze spieszonych batalionów morskich musieli być w szoku, widząc po raz pierwszy w życiu sunący na nich czołg. Porzucali broń i uciekali w popłochu, o czym z niezadowoleniem raportowali później niemieccy dowódcy. Głównodowodzący operacją, Lord Cork, wraz z generałami Betwartem i Bohuszem Szyszko obserwowali całą operację z mostku krążownika Effingham. Byli pewni, że nadeszło już potwierdzenie od generała Fleischera o ewakuacji norweskich cywili. Cały ten przepiękny fiord ze swoim ośnieżonym krajobrazem rozświetlił się w sekundę od salw dział, wspominał tą chwilę Betwart. Gdy grat ogromnych pocisków spadł na Bierkwik, mieszkańcy w popłochu zaczęli szukać schronienia. 33-letnia Marie stała w osłupieniu, patrząc na płonący dom, gdy została trafiona chmarą odłamków. Jeden z nich oderwał jej ramię, którym trzymała swojego 5-letniego syna. Jemu z kolei inny odłamek odciął górną część czaszki. Obydwoje zginęli na miejscu. Wraz z nasilającym się ogniem rośnie ilość zabitych i rannych. Oskar Olsen, którego żonę zabił aliancki pocisk, bierze na ręce 3-letnią córkę i wypływa łodzią przed pancernik Resolution. Podnosi do góry dziecko, aby pokazać, że w wiosce nadal są cywile. Po drugiej stronie zatoki to samo robią 2 inni mieszkańcy. Niszczyciel HMS Somali nadaje sygnał, ogień wstrzymano i natychmiast przesyła meldunek na okręt flagowy. Z krążownika Effingham nadchodzi jednak zaskakująca odpowiedź. Wykonać rozkaz. Wszystkie brytyjskie jednostki wznawiają śmiertelne ostrza. Gdy Polacy z 2 Batalionu Strzelców Podhalańskich wchodzą rankiem do osady, ich oczom ukazuje się potworny widok. Żołnierze opowiadają później. Szliśmy przez Golgotę płonących budynków, jęków rannych i porozrywanych ciał ludzi. Aliancki ostrzał zniszczył ponad 100 budynków, dziesiątki mieszkańców osady zostało rannych, a 14 z nich zginęło. Antoine Betwart i Zygmunt Bohusz-Szyszko, omawiając później w swoich raportach i wykładach sukces desantu na Bierkwik, o cywilnych ofiarach nie wspomnieli ani słowa. Podobnie jak sam Lord Cork, który zakończył swoją karierę w admiralicji rok później. Niewykluczone jednak, że to właśnie wydarzenia w Bierkwik sprawiły, że podjął pracę w szkole dla bezdomnych dzieci w Londynie. Odcinek poświęcony pamięci cywili, którzy zginęli podczas lądowania aliantów w Bierkwik nocą 13 maja 1940 roku.
Magazyny w muzeach zawierają setki tysięcy artefaktów, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Gdyby trafiły one najpierw do nas, ucieszyłyby oczy wszystkich widzów tego kanału. Jeśli chcesz przekazać nam swoje pamiątki, dane kontaktowe znajdziesz pod tym filmem, a my z chęcią kiedyś opowiemy ich historię.